Witajcie telewidzowie kolejnego dnia na przepięknych Filipinach, ale jak to z pogodą na Filipinach? No dobra, ale to później. Wychodzimy. Marii już na głównej drodze łapie tuk-tuka. Nie ma, nie jadą. Nie ma. Mamy już tuk-tuka za 80 peso i jedziemy do centrum. A dzisiaj wszystko tak się dziwnie poukładało i jak w ogóle mieliśmy się stąd wyprowadzać, no teraz musimy się wyprowadzić i zawieźć nasze plecaki do znajomych, no bo też nie mamy hotelu, ten pokój, w którym spaliśmy, też już jest niedostępny, ale my też go nie chcieliśmy przedłużać, bo dzisiaj mieliśmy płynąć na świetny tour, na ekspedycję 3-dniową, a przez to, że idzie kolejny huragan, odwołali nam całą ekspedycję, no i plany nam się strasznie posypały i z racji tego, że na tamto nie płyniemy, no to jest tylko jedna możliwa opcja, żeby cokolwiek dzisiaj zrobić w El Nido, czyli Tour de. A jeszcze taka sytuacja z tą ekspedycją. Dzisiaj pan o 7 rano nam napisał, a wczoraj o 21:20 rezerwowałam tę wycieczkę i w jednym biurze pytałam i mówili, że no i nie następne, że jutro nic nie będzie już pływało, a pan mówi, będzie, że wszystko normalnie jutro. No i zobaczcie, dzisiaj 7 rano, taka wiadomość. Ale nic, korzystamy, robimy co możemy, spędzimy piękny dzień jeszcze tutaj. A hotel sobie jakiś znajdziemy, jak już skończymy ten Tour de dzisiaj. Zapłaciliśmy 5 zł, nasz kierowca już odjeżdża, a my z plecakami idziemy oddać do naszych znajomych. Tak wygląda nasze śniadanie, warzywa, jajka, ja mam to samo. Jak już wspomnieliśmy, mieliśmy kupioną tą ekspedycję na 3 dni. I wczoraj w nocy jeszcze mówimy, dobra, jest ekspedycja, no to kupujemy bilety z Coron. No i kupiliśmy bilety z Coron, a teraz nie wiadomo, czy będziemy mogli dopłynąć do Coron, bo te promy duże też są odwołane. No i taką mamy teraz zagadkę. Jesteśmy lekko wkurzeni na tego gościa, że nam wczoraj nie powiedział, powiedzmy, prawdy, albo może nie znał, bo w innych biurach już coś tam mówili, że będą odwołane. Tak byśmy nie kupili z Coron, tylko byśmy kupili z Puerto Princesa do Manili. Ale na razie dzisiaj zapominamy o tej całej sytuacji. Płyniemy na ten Tour de. Mamy nadzieję, że będzie dobrze, że nie będą musieli nas ściągać jakoś szybciej, że to jeszcze nie dojdzie dzisiaj. Bo słyszeliśmy też ostatnio, że był huragan i też popłynęli na tą ekspedycję ludzie, to po pierwszym dniu musieli ich speedboatami ściągać, czyli takimi szybkimi łodziami z tych wszystkich wysp, no bo nie zdążyliby wrócić. Dostajemy teraz takie bransoletki, żeby wiedzieć, do której grupy należymy, jak się w razie co, gdybyśmy się zgubili. Jesteśmy już na plaży, czekamy na naszą łódkę, podpytałem naszego, o jak sobie skoczył, podpytałem tego, co prowadzi tą wycieczkę, powiedział, że nasza łódka dopiero tutaj podpłynie, że nie ma jej, tutaj nie widać teraz. Idziemy już na naszą łódkę, ponoć nie będzie pełna i też będzie większa niż ostatnio. Miała być większa łódka i mniej ludzi, a tak zbierali ludzi, że jest łódka ta sama i ludzi jeszcze więcej. Jesteśmy już na Majpie, dostała Marika trochę za małą kamizelkę, zresztą ona była dla mnie. Ja nie wiem, jakbyście miał się z nią zmieścić, bo ja nawet tutaj jej teraz A nie ja dam. nie dostałem, a to zresztą jest tylko po to, jak się wypływa z tego portu, z plaży, bo czasami jest tak, że obserwują straż wybrzeża, no to oni muszą, a później tak już wszyscy ściągają. Wszystkie inne tury są odwołane, tak jak wam wspomnieliśmy, tylko ten Tour de jest możliwy, a to przez to, że nie wypływamy na otwarte morze, tak bardziej, tylko pływamy wokół tych wszystkich tutaj małych wysepek. I też jest jakaś laguna w tym Tourze D, ona też jest odwołana, bo żeby popłynąć na tą lagunę też trzeba wypłynąć trochę bardziej, więc zamienili na jakąś plażę tam za tą górką, więc wszystko w obrębie tutaj El Nido będzie dzisiaj się odbywać. Ale patrząc już na fale i jak buja dzisiaj, no to te fale już są większe niż były ostatnio. Widzę, że nurkowania odbywają się też normalnie. I ten dzień dzisiaj taki chaotyczny trochę jest, bo ludzie nawet nie wiedzieli o tym, że te tury są poodwoływane i poprzychodzili do tych biur podróży, i oni zaczęli im zamieniać te wycieczki z A, B i C na D. Oczywiście kto chciał. Nie wszyscy się zgodzili, bo nie wszyscy chcą płynąć na TD. Z czym wam kojarzy się ta wyspa, ten kształt? No, 3, 2, 1. Oni tutaj na to mówią helikopter. Wygląda na to, że dopływamy do pierwszej plaży. Wszyscy w mieście mówią, nawet w tych biurach podróży, że A i C to są w ogóle takie topki tutaj najlepsze. My na D jeszcze nie byliśmy, więc jesteśmy ciekawi, jaka będzie różnica między A, bo byliśmy ostatnio, a właśnie tym D. Jesteśmy na pierwszym stopie, ta plaża się nazywa Paradise Beach. Słońce lekko się przebija, tam są takie chmurki. No mam nadzieję, że będzie więcej tego słońca dzisiaj, choć jak oni się spodziewają i te tury mają być już z powrotem o godzinie 15 w El Nido, więc oni się spodziewają, że po południu już będzie słaba pogoda. Jak wam powiedziałem, że dzisiaj jest taki szalony dzień i wyobraźcie sobie, że chłopaki nawet zapomnieli jedzenia zabrać z El Nido, żebyśmy mieli co jeść na obiad. Też nie wzięli żadnych masek rurek, ludziom nie rozdali, także dzisiaj to będzie więcej śmiechu niż tego, co miało być. Ale dobrze, że mamy swoje maski, pan ma mydełko do czyszczenia, więc mam nadzieję, że wszystko już inne będzie ok. Ale tutaj tak patrzę, to raczej może jakaś tam rybka będzie pływać, rafy to raczej nie ma za dobrej. Tam z tamtej strony pan coś mówił, więc może zaraz Może skoczymy. gdzieś Albo tam tam dalej. są te kamienie, taka trochę
Może tam będzie coś. Pójdziemy, zobaczymy. Mari, jakiego masz pięknego hawajskiego kwiatka na głowie? A, dziękuję Ci bardzo. To mój nowy zakup wczoraj. 50 peso. O, 3 złote. Ja to siadam gdzieś na plaży i odpalam drona, polatam, bo... A też pewnie się wykąpię, ale najpierw chwilę polatam. A tutaj fajny spocik moim zdaniem jest na tego drona. Ta woda ta ma piękne kolorki, tak samo te błękitne, takie turkusowe i kamienie dookoła, te wystające. No właśnie, ja się powtórzę, jak na ostatnim turze, ale przypomina mi te skały z Phi Phi Island w Tajlandii. Z racji tego, że popłynęliśmy z naszymi znajomymi, no to polejemy sobie coli. Mamy lekki zapas też na później. Na tej plaży spędziliśmy jakieś 40 minut, za wiele też nie ma tutaj co robić. To bardziej takie plażowanie do poleżenia, jak ktoś lubi. Tam jakiś niby snorkeling jest, ale nie widzę, żeby tam ludzie za bardzo się cieszyli z tego. Tak mi przynajmniej się wydaje. Ja też wskoczyłem do wody, no to sporo też kamieni jest. I prawie żem główką przywalił w jeden kamień, jak zacząłem nurkować. Ale już się zbieramy na łódkę, widzę, że większość już siedzi. Wsiadamy już na naszą łajbę, no i tak jak wspomniałem, na kamienie trzeba uważać, bo na tej plaży sporo jest kamieni, więc jak macie buty, to śmiało na turdę zakładajcie buty takie do wody. Kapitan już powoli odbija od brzegu i płyniemy dalej. Są teraz takie fale, że tutaj ludzie, którzy siedzą na przodzie łódki, my zawsze siadamy na przód, ale teraz chyba się cieszę, bo tak to wszystko byłoby na nas, takie wiecie, o, teraz trochę poleciało, ale mimo wszystko nie leci tak bardzo, jak ludzie na przodzie mają już kapok, co niektórzy na sobie. Kapitan nawet zwolnił trochę, bo Ojej. zaczyna bujać, bo wypłynęliśmy trochę za te wyspy. Żółwia mamy, zobaczcie jaki piękny. O, wziął decha i poszedł pod wodę. Kolega wskoczył z kotwicą, zaraz gdzieś tam zamontuję, bo nie dopływamy do plaży. Tutaj trzeba wynająć kajak i płynąć tam do laguny. Jednak na lagunę przypłynęliśmy. Sporo łódek teraz podpłynęło na tą lagunę. Patrzcie, z tej strony widać ile jest tych łódek. I wygląda na to, że musimy czekać na kajaki, bo tutaj jest kilka firm, które wynajmują kajaki, ale większość jest pozajmowana, bo jeszcze nikt do nas nie podpłynął. Jak będą wolne, tam widzę, że na jakiejś łódce już kończą, więc może do nas teraz podpłyną. I oczywiście, jak są turyści, to też są chłopaki, którzy pływają z lodami, z piwem, z kokosem, do kokosa leją też rum. Dla każdego coś dobrego. Zostawiamy mikrofony, żeby nam się nie zalały, bierzemy tylko telefony, plecak też taki, do wody i wchodzimy na kajak. Tam musimy płynąć, tam jest ta laguna. Marika z przodu, jak zawsze, a ja siadam z tyłu. Kajaki trochę lepsze, bo takie, patrzcie, z oparciem. My już na kajaku, teraz czekamy na naszych znajomych, właśnie, bo tych kajaków tutaj nie ma. Dużo ludzi przypłynęło, tak jak wam już powiedziałem. A ten nie mógł mojego siedzenia zamontować, dobrze to zostawił, tak tutaj. Tak, ty masz, możesz się opierać. Czekając na znajomych, dalej przycumowaliśmy do drugiej łódki, tak się tutaj trzymamy, bo tak wiosłować tutaj cały czas i operować kamerą, no to jest ciężko, więc tak się przytrzymamy. Ja się trzymam, Mari, spokojnie, możesz tam wiosłem, jak chcesz się odpychać. Będzie, wypuścili wodę teraz z kajaków, będą 2 zaraz i startujemy dalej. Ruszyliśmy już konkretnie, Mari dzisiaj jest wiosłująca, ciekawe czy nie będzie... Tak, ciekawe czy nie będzie zakwasów jutro. Piękne są te skałki, jaką pogodę mamy też, te słońce nie jest do końca tak czysto, ale one się cały czas gdzieś przebija. Piękne kolory.
Trzeba przeciągnąć te kajaki na drugą stronę. 2, tam cała ekipa. Przed nami jest jeszcze plaża, jakieś sznurki tutaj. I jeszcze patrzcie, jakbyście chcieli, możecie sobie tak prywatnymi łódkami popływać, jak macie większy portfel. Kolejna prywatna łódka, patrzcie. Fajnie. Mari tutaj lekko pozuje przy takiej skałce. W tej lagunie jeszcze jest plaża. No nie za ciekawa, ale zostajemy tutaj też chwilę. Co tam Miniu ładnego widzisz? Piękne stateczki, którymi przypłynęliśmy akurat. O, to daleko poleciałeś. Ponad 300 metrów. No jestem właśnie tam, gdzie są te stateczki, gdzie przypłynęliśmy z tych na kajakach. Wracam teraz tam, gdzie my siedzimy, na tej plaży tutaj. O. Powoli wracamy już na naszą łajbę. Ja jeszcze holuję tutaj nasz kajak, bo jest płytko, ale zaraz też wskakuję. Widoczki świetne na tej lagunie. Te skały są też całkowicie inne niż te, które były na wycieczce A. No warto tutaj przypłynąć. Tutaj jest właśnie jedna plaża, po drugiej stronie jeszcze jest taka malutka plażyczka i gdzieś tam z tyłu, no my tam już nie dopłynęliśmy, taki domek stoi. Generalnie bardzo malownicze miejsce i pod zdjęcia miodzio. Mi się bardziej podoba ta laguna niż na tym Tour A. Tamta była chyba Secret Bay albo Secret Lagoon. Już nie pamiętam, ale ta mi się bardziej podoba. Jesteśmy już w połowie drogi do naszej łajby. Piękne skałki tutaj cały czas przed nami. Mariczka, dobrze Ci idzie? Ta łódka przed nami to już nasza, ale fajne, duże fale się zrobiły, więc trochę ciekawiej jest. Jak lubicie popływać na kajakach i trochę adrenaliny, no to te fale są odpowiednie. Zresztą widać, jak ta woda tutaj w te skałki już uderza. Po tym stopie ponoć płyniemy już na obiad. Jesteśmy już przy naszej łajbie. Mari wysiada jako pierwsza. O, duże fale. Teraz ja. Mari, czapka. Czapka i plecak. Dobra, mamy to. Teraz ja wysiadam. Thank you, sir. Dobra, jestem już też na łajbie. Okej, siedzę. Dobra, mogę odpływać i my też. Zabieramy nasze sznury, kotwice i płyniemy dalej. Kapitan płynie bardzo powoli, bo te fale jednak dla tych małych łódeczek, one nie wyglądają, że są duże, ale dla takich łódeczek, o, jak on przyspieszy tylko, no to zalewa całą łódkę. A jak już pewnie wiecie, że to jest mega niebezpieczne, jak zalewa całą łódkę. Część ludzi pewnie widziała jakieś filmiki na Facebooku czy Instagramie, jak łódki gdzieś płyną w Indonezji albo w Tajlandii przez takie fale, o, jak teraz, duża fala przeszła. No i ta woda zalewa tą łódkę i ta wódka idzie na dno i tam jeszcze walizki później pływają. Dosłownie 3 minuty od tamtej laguny i teraz podpływamy na plażę. O, dobrze, kolega przechodzi, teraz będzie pewnie na kotwica jakaś rzucana. Podpływamy na plażę, gdzie będziemy jeść obiad. Mało miejsca jest, żeby tu wpłynąć, bo wszystkie łódki się poustawiały tam już z przodu i my tutaj znaleźliśmy jedno miejsce. Kolega teraz musi tym bambusem trochę pokierować, bo te łódki nie są tak mocno skrętne. Jednak odbijamy od tej plaży. Czy to znaczy, że popłyniemy zjeść w inne miejsce? I tak jak myślałem, płyniemy w inne miejsce. Tam widzę jakąś małą plażę, więc może tam chcą nas wysadzić.
Wygląda na to, że jeszcze przed obiadem zrobimy akcję ratunkową. Łódka nie może płynąć, będziemy ją holować. A my mieliśmy płynąć tam tą łajbą na samym początku, bo poznaję tego gościa, który stoi tutaj z przodu. On nam mówił, tak, idziecie ze mną. Jednak ich zostawiamy, nie wiem o co chodzi do końca. Widać, że ekipa szykuje się do nurkowania, a my robimy jeszcze jedno podejście do tej samej plaży. Schodzimy już, niestety, do plaży mamy kawałek, no i tutaj też trzeba przepłynąć ten kawałek. Nie ma gruntu, no nie dla wszystkich to jest dobra informacja. Mari idzie badać grunt. Mari będzie sobie płynąć. O, poszła gdzieś pod łódkę. Wszyscy już w wodzie, teraz na mnie kolej, te fale są coraz większe. I KLS jest, chyba stoi już. Jesteśmy już na naszym obiedzie. Skomponowałem Marice taki talerz, bo Mari coś sobie zrobiła z kostką i nie może za bardzo chodzić teraz. Mój talerz wygląda tak. Mari ma więcej jakichś spring rollsów, kurczaka smacznego. Wieprzowiny ci nie kładłem. Dziękuję. Czuję napięta. Napięta. Aj, boli! Ała, to nie jest śmieszne. Medycyna naturalna. Od środka. Obiad zjedliśmy. Na tej plaży nie ma za wiele co do robienia, oprócz takiego leżakowania, więc ja odpalam drona. Odpływamy już z tej plaży i co najgorsze, nie dla wszystkich, dobra informacja, że trzeba znowu płynąć. Nasza ekipa już płynie na statek. Mari jeszcze z talerzem został. Płyniemy już na ostatni stop i nie będzie to plaża tak jak myśleliśmy, tylko będzie miejsce, gdzie będzie można robić snorkeling. Ja już miałem wchodzić do wody, a kapitan mówi, że zmieniamy plany i przez to, że mamy dzieci i kilku niepływających, no to nie zostajemy tutaj, bo tutaj mieliśmy zostać i już wracać, a nie jesteśmy w takim miejscu, że można zejść z tej łódki na plażę, więc kapitan postanowił, że płyniemy jeszcze na plażę i z plaży będzie też można robić snorkeling. Kurczę, dobrze, że się zdecydowali tu podpłynąć. Tu widzę, że nie można wpływać, pewnie jest tutaj pływanie i jakiś snorkeling, ale za to plaża piękna, ona wygląda jak jakaś prywatna, bo tu tam są porobione miejsce, gdzie można sobie jakieś zdjęcia robić. Też jest jakiś hotel tam z tyłu za palmami, widzicie? Dopływamy już do tej pięknej plaży i tak jak myślałem, ona wyglądała na prywatną, jest prywatna. Widzicie ten płotek? Za tym płotkiem już jest prywatnie, a my tutaj możemy chodzić. Przed tym płotkiem możemy korzystać tutaj z tej wody, ale reszta, jeżeli chcecie skorzystać z tego, no to tam trzeba iść do baru i coś kupić. Ochrona tej plaży, patrzcie, z bronią chłopaki stoją. Jeszcze pokazywał teraz w tej łódce, że jak wysadził ludzi, no to musi odpływać i oni już się zbierają, patrzcie. Kotwica idzie do góry, o, i nie mogą tutaj zostać, bo przypływają też inne łódki, też chcą zostawić kogoś, bo tutaj nie ma też dużo miejsca, żeby te łódki parkowały. Pewnie są też łódki jakieś tutaj od tego hotelu, tak mi się przynajmniej wydaje, a reszta musi parkować tam dalej. A Marika woli być w wodzie niż chodzić, bo ją ta kostka boli. Koniec tego plażowania. Na tej plaży był lekki snorkeling, ale tutaj w tej okolicy to raczej słabo. Podpytałem też pana z recepcji tutaj obok, czy można polatać dronem. Mówi, że nie można, bo to jest prywatna wyspa, prywatne miejsce, nie ma szans. Też podpytałem, po ile są te pokoje. Pan powiedział, że się zaczynają od 11 000, z klimatyzacją są za 15 000. 15 000 to jest około 1000 zł. Ale mówi, że jeszcze jest odbiór darmowy z lotniska w El Nido, jakbyście chcieli, i też odwiozą was na lotnisko, jak przyjedziecie. Dzisiaj nie tą, ale podobną łódką mieliśmy płynąć na naszą ekspedycję, taką większą. Ta też pływa na ekspedycję, ale widać, że też musiała zostać. Jesteśmy już w El Nido.
O, jeszcze niezła fala w Marii walnęła, jesteśmy już na plaży. Przyszliśmy jeszcze na taras do naszych znajomych, do hotelu. Tutaj też jest basen, tak jak widzicie też jest fajna jakaś restauracja. I patrzcie jaki widok tutaj mamy. A taki mają widok na całą zatokę El Nido. Widać te wszystkie łódeczki, które już tutaj poparkowały. Ponoć do 15 można było pływać, my wróciliśmy po 15. No i że teraz już nic nie może wychodzić w morze. Marice kupiłem niespodziankę, koszulkę, ale muszę wymienić, bo te rozmiarówki to są filipińskie, potrzebna MK, bo wziąłem S-kę. A koszulka z pięknym żółwiem, Marika sobie ostatnio wytatuowała żółwia, z tej strony tak samo. Przyszliśmy zobaczyć na plażę, jak to wygląda. Trochę zaczyna wiać, spodziewamy się jakiejś tutaj tej burzy tropikalnej, to ponoć ma nie być huragan, ma być to jutro albo pojutrze, ale już widać też różnice w pogodzie. Zresztą te fale dość spore, wcześniej takie nie były, no i odczuwalny wiatr dość mocny. Biorę na wynos jeszcze takie drineczki, patrzcie, 4, które są w cenie. Gdzie ta cena? Tutaj. 50 peso, czyli lekko ponad 3 zł. Z racji tego, że jesteśmy nad wodą, postanowiliśmy, nie wszyscy oczywiście, ja nie, zjeść owoce morza. Marika poszła w krewetki, ja oczywiście kurczak, znajomi miks owoców morza i krewetki w keczupie. Na Filipinach to bardzo popularne, słodki keczup. Ciekawe jak te krewetki. Smacznego. Dziękujemy. Powiem wam tutaj i jesteście tego świadkami, że już nigdy nie zamówię kurczaka w takiej knajpie, bo żałowałem, że zamówiłem kurczaka, bo te owoce morza, które jedliśmy, bo się podzieliliśmy 4 porcjami, każdy zjadł trochę, to moje było najgorsze. Zgadzam się, moje krewetki, które mi się kojarzyły z Nikaraguą w ogóle i taki właśnie smak miały. Były po prostu krewetki w sosie czosnkowym z masełkiem, takie rozpływające się, były idealne. No i jak Marcin wspomniał, podzieliliśmy się wszyscy. Nie, bo wiem, no co tu mogę więcej dodać. I summa summarum wyszło nam 22 zł za osobę, jak się podzieliliśmy na te 4 dania. Zamówiliśmy do tego 3 ryże z czosnkiem, pamiętajcie, tutaj na Filipinach. Najlepszy jest ryż z czosnkiem, także polecamy wam go spróbować. Jutro z chęcią bym tutaj wróciła. Niestety jest niedziela i takie knajpy często są zamknięte w niedzielę na Filipinach. Będziemy musieli znaleźć coś nowego. A teraz widzicie te światełka za nami? To my tam teraz idziemy. Wróciliśmy już do hotelu. Niezła historia jest z tym hotelem dzisiaj, ale może tą historią się podzielimy na którymś live'ie, bo naprawdę wyszło fajnie i śmiesznie. Na dzisiaj to już wszystko. Trochę nam te plany nie wyszły i mnie tam jeszcze nie przegryzłem tego, że on nas wczoraj tak trochę oszukał. Spokojnie może być, że nas trochę oszukał z tą wycieczką, bo nasze plany wyglądałyby inaczej, byśmy sobie po prostu wrócili z Puerto Princesa. Koszty też by były inne, dużo niższe, a tym bardziej, że jeszcze nie jesteśmy pewni na 100%, czy my dopłyniemy na Coron, bo jak na razie nic tam nie pływa, także przerabiam to już na pozytywną energię, także... Ja dzisiaj już się napawałam tą pozytywną energią, mówię Marcin, jedziemy na tą wycieczkę D, będzie fajnie, będzie fajny dzień, zrobimy coś pozytywnego, nie leżymy w miejscu, w tym, w którym jesteśmy, nie leżymy w łóżku, wstajemy, robimy coś, działamy. I pomogło. I tak pomogło i było i fajnie, że się na to zdecydowaliśmy. Nadal szkoda, że ta ekspedycja nie wypaliła, ale ja liczę, że za 2 dni jednak puszczą nas w morze i że jeszcze ostatni gwizdek będziemy mogli zrobić tą ekspedycję, dojechać do Coron i... Już pieniądze odebrałem. Ale to nic nie szkodzi, że nadal sobie zarezerwujemy tą wycieczkę, nadal tam pojedziemy, popłyniemy. No ja jeszcze na to liczę, jak nie, no to ostatnia szansa zostaje prom. Dokładnie, żeby tam El Nido do Coron. To już wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz wielkie dzięki i dziękujemy za komentarze, lajki. Naprawdę bardzo nam miło i trzymajcie się. Do następnego.